Koniec roku 2023 to zalewanie naszego internetu informacjami związanymi z nami, motocyklistami, czy po prostu posiadaczami samochodów bądź innych pojazdów, które po prostu zalewane są benzyną. E10. Nowa benzyna, która ma się pojawić na naszych stacjach benzynowych od 1 stycznia. Jako użytkownik tych starszych motocykli jestem właścicielem m.in. Hondy NX650 z 98 roku, więc motocykla, który ma 25 lat i ten temat również dotyczy nas, więc ja się tym tematem bardzo mocno zainteresowałem i postaram się w tym odcinku odpowiedzieć na wszystkie nurtujące i najważniejsze pytania i mam nadzieję, że rozwieje również wątpliwości wielu osób, które zastanawiają się, co w roku 2024 będą wlewać do swojego motocykla. Zacznę od tego, że temat benzyny E10 nie jest wcale nowym tematem. Od wielu lat ta benzyna jest eksploatowana. Taką benzynę znajdziemy m.in. już w Stanach, w Australii czy w większej części Europy. I wszyscy żyją. Jeśli jesteście zaskoczeni, czym różni się benzyna E10 od benzyny E5, którą dotychczas laliśmy. Chodzi tutaj o dodatek biokomponentów, a dokładnie mówiąc o dodatek bioetanolu, czyli najprościej mówiąc, jeszcze bardziej tłumacząc, o dodatek alkoholu w naszej benzynie. Dotychczas ten dodatek wynosił do 5%, a od stycznia 2024 roku ma on wynosić do 10%, czyli w benzynie, którą będziemy zalewać, będzie znajdowało się do 10% etanolu. I w tym miejscu jeszcze dopowiem, że oprócz 9,5 na stacjach znajdziemy również 9,8, która pozostanie z dodatkiem 5%, ale o 9,8 powiem więcej później. Po co ta cała zmiana i po co ten cały bałagan? Chodzi oczywiście o wszechobecną ekologię. Większy dodatek bioetanolu do benzyny wpłynie na ograniczenie emisji CO2. Pozwólcie, że w związku z tym, że jest to kanał Motobandy, czyli kanał motocyklowy, będę skupiał się tylko i wyłącznie na motocyklach. Jeśli chcecie informacji o samochodach, przejdźcie do innych kanałów. Między innymi myślę, że fani 4 kółek albo Patryk Mikiciuk takie tematy również poruszyli na swoich kanałach związane z samochodami i polecam też tam do nich się przejść, zobaczyć te odcinki. Ja się skupię na motocyklach. Czy E10 można lać do każdego motocykla? I teraz odpowiem w sumie to tak. Ale jakie będą konsekwencje? O tym zaraz. Zajrzyjcie w okolice korka wlewu paliwa do Waszego motocykla bądź do instrukcji Waszego motocykla i tam powinna znaleźć się informacja o tym, jaką benzynę bez przeszkód możecie lać. Zazwyczaj będzie opis, że tam E10 czy E5. Jakiś czas temu nasz kochany rząd wprowadził stronę e10.klimat.gov.pl, na którym możemy znaleźć listę pojazdów, które mogą bez problemu i bez żadnego zmartwienia tankować benzynę E10. Czynnikiem, który jest odpowiedzialny za ten, lekko mówiąc, bałagan w internecie, jest właśnie polska strona, której jest bardzo dużo niedopowiedzeń. Nie ma tam w ogóle wspomnianych motocykli. Taką listę znajdziemy na stronie brytyjskiego rządu, gdzie wyszczególnione są motocykle. Tam będziecie mieli jasną i klarowną informację, że Wasz motocykl jak najbardziej możecie zalewać. I tutaj jest taka ciekawostka, w przypadku moich Hond wpisane jest tak, że każda Honda powyżej 1990 roku bez przeszkód możemy zalewać właśnie to E10. Co ciekawe, jak spojrzymy na inne marki, w przypadku Harley'a jest to od 1980 roku. Kiedy zobaczymy na BMK, to tam wpisane jest, o ile dobrze pamiętam, że nie ma żadnych przeszkód i nie ma informacji o wyszczególnieniu jakichś modeli. Więc ta lista jest bardzo szeroka, natomiast jeśli Waszego motocykla na tej liście nie ma, to od razu nie strzelałbym sobie w głowę, nie sprzedawał go za 5 zł, czy martwił się o to, że jak zalejemy go E10, to po pierwszych 100 km korba nam pójdzie bokiem, a manetki przestaną grzać. Zalewać, jeździć, obserwować. Odpowiedź skonsultowana z naszym panem doktorem mechanikiem Szatanem. To nie będzie tak, że jak zalejecie E10 dzisiaj do swojego motocykla i zrobicie pierwsze 100 km, a przypadkiem nie było go na tej liście, to oczywiście korba pójdzie Wam bokiem, a manetki przestaną grzać. Nie, do takiej sytuacji nie dojdzie. Prawdopodobnie wpływ benzyna E10 na Wasz motocykl będzie miała w bardzo dużym
czasie, na przestrzeni kilku lat coś tam będzie się działo, ale na pierwszy rzut oka po prostu tego nie zauważycie. Jednak jeśli macie starszy motocykl, nie ma Was na tej liście i się martwicie o Waszą kochaną maszynę, którą gdzieś tam pielęgnujecie w garażu, to nie przejmujcie się, wciąż na naszych stacjach dostępna będzie bezołowiówka 9.8 E5, czyli właśnie z tym mniejszym dodatkiem biokomponentów i wtedy możecie właśnie lać ją. Wiem, będzie drożej, ale będzie również według Was bezpiecznie. Niezależnie czy Wasz motocykl na tej liście jest, czy go nie ma, niezależnie czy motocykl jest stary, czy nowy, jaki wpływ benzyna E10 może mieć na Wasz motocykl. Zacznijmy od tego, czy moc naszego motocykla wzrośnie, czy spadnie. To jest to kwestia sprzeczna. Jedni mówią, że spadnie ze względu na to, że motocykl, czy ogólnie wtrysk nie jest dostosowany akurat do tej benzyny, a drudzy mówią, że wzrośnie. W końcu w motorsporcie wykorzystuje się etanol, który ma większą liczbę oktanową od zwykłej benzyny do tego, żeby tą moc podnieść, ale umówmy się, po prostu tamte pojazdy, motocykle, samochody czy cokolwiek innego są bardziej dostosowane pod to, więc w tym przypadku prawdopodobnie ta moc spadnie, ale będzie to niewielki spadek w okolicach 2-3%, więc tak naprawdę nawet nie zwrócimy na to uwagi. Więc jeśli po zatankowaniu E10 Wasze Virago przestanie przyspieszać tak poprzednio, to prawdopodobnie będzie to efekt placebo. O, mój motocykl to już tak nie przyspiesza. Kiedyś to było 3,5 sekundy, a dzisiaj to już jest co najmniej 10, bo zalałem E10 z racji tego, że E10 to większa zawartość alkoholu, co za tym idzie również większa zawartość wody i mało tego, E10 jest bardziej hygroskopijna w porównaniu do E5, czyli przyciąga więcej tej wody, to jak łatwo się domyśleć, może ona wpływać na uszczelki różnego rodzaju w naszych motocyklach, na baki. W przypadku gaźnikowców E10 może mieć taki wpływ, że będzie trzeba nasz gaźnik po prostu częściej rozbierać i czyścić. I teraz niech osoby, które mają motocykl na gaźniku, sobie przypomną, kiedy ostatni raz czyścili i rozbierali swój gaźnik. No właśnie, lać, jeździć, obserwować. A w przypadku wielu motocyklistów to nawet nie zauważycie różnicy, bo nasi kochani motocykliści często nawet nie wymieniają przewodów hamulcowych, które należy wymieniać co 3-4 lata, a jeżdżą na 15-letnich, więc tak naprawdę w przypadku motocykli starych i tak nic się nie zmieni. A może zmotywuje to niektórych do tego, żeby właśnie w końcu ten gaźnik rozebrać, wyczyścić, zrobić jakiś mały przegląd i się nagle okaże, że nasz motocykl będzie jeździł dużo lepiej. Ważny temat, czy w związku z E10 dostaniemy po naszym portfelu i po naszej kieszeni. Tak, w przypadku E10 spalanie w naszych motocyklach wzrośnie, ale nieznacznie, bo mówi się, że będzie to około 3-4%. Wynika to z tego, że po prostu E10 ma niższą kaloryczność w porównaniu do E5, więc po prostu trzeba więcej przepalić paliwka, żeby uzyskać dokładnie to samo. Czy E10 będzie droższa od E5? Pierwsze informacje są takie, że będzie, ale nieznacznie. Znowu będzie to około 2-3 grosze w wielu krajach Unii Europejskiej i nie tylko, gdzie E10 zagościła już kilka lat temu. Fajne jest to, że mamy dystrybutory zarówno z E10, jak i z E5, więc możemy wybrać, którą benzynę chcemy tankować do swojego motocykla i ludzie mają sami zdecydować, czy chcą być eko poprzez to, że płacą za benzynę. U nas podobno tak nie ma być tylko do wyboru E10, ale tak naprawdę czas to pokaże. I ostatni temat, który interesuje szczególnie nas, motocyklistów, którzy odstawiamy nasz motocykl w okresie zimowym na 3-4 miesiące do garażu, motocykl stoi i ta benzyna gdzieś tam w tym baku zostaje. Tak jak powiedziałem, E10 będzie bardziej hygroskopijna, więc będzie przyciągała więcej wody, co może też wpłynąć na nasz bak. To po pierwsze. Druga sprawa, w związku z tym, że E10 to jest te do 10% alkoholu, więcej tej wody, więcej alkoholu, to jest dużo większe prawdopodobieństwo tego, że ta benzyna będzie się rozwarstwiała i niestety będzie zostawał większy osad, trochę więcej syfu w baku, więc tutaj w przypadku zimowania znowu będzie poruszany temat pod tytułem, czy zalać nasz motocykl do pełna, czy jednak spuścić całą benzynę i wtedy nie ma problemu, bo w baku nic nie ma, no ale niestety może się wtedy tam zalęgnąć wilgoć. Więc jak widzicie po tym odcinku, strach ma wielkie oczy. E10 wcale nie jest taka straszna. Tak jak powiedziałem, w Unii Europejskiej już jest od wielu lat, ludzie zalewają i jakoś nie słyszałem o jakiejś burzy związanej z tym, żeby komuś popsuło to samochód czy motocykl. Kolejna sprawa, jeśli mimo wszystko obawiacie się nowej E10, to możecie wybrać bezołowiówkę 9.8, więcej oktanów, która wciąż będzie E5. Dajcie w komentarzach znać, co Wy myślicie o nowej benzynie E10, czy już mieliście okazję ją lać, bo jeśli jeździcie motocyklami po Europie, to na pewno Wam się zdarzyło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.